Szanowni Państwo, chciałem Was dzisiaj zaprosić na wycieczkę po okolicach Dublina. Podczas tejże wycieczki będzie też trochę atrakcji zakupowych, więc musicie wiedzieć, że partnerem tego odcinka jest Zen. Dzięki karcie Zen możecie płacić w miejscowej walucie, niezależnie od tego, jaką walutę macie na koncie, gdyż Wasze środki zostaną przeliczone po możliwie najkorzystniejszym kursie. Moi drodzy, oto widok znany każdemu Irlandczykowi. Nawet nie chodzi o ten fragment Morza Irlandzkiego, lecz o tę plażę i to, co przy niej przycupnęło. To poddublińska miejscowość Bray. Miejsce dla Irlandii tak samo emblematyczne jak Sopot dla Polski, czy też Ostenda dla Belgii. To jest miejsce piękne, wspaniale położone i w ogóle cała okolica jest cudowna. I właśnie na tejże będziemy się dzisiaj koncentrować. A skąd się wziął fenomen Bray, to już wyjaśnię bliżej plaży. W latach 30. XIX wieku pociągnięto linię kolejową z Dublina do miejscowości Kingstown. I było to pierwsze pasażerskie kolejowe połączenie w całej Irlandii. W latach 50. tegoż stulecia linię kolejową przedłużono właśnie dotąd. No i tak się rozpoczęła wczasowo, plażowo, wakacyjno, kuracyjna sława tej miejscowości. No wtedy wsiąść w pociąg i pojechać nim nad morze, to było większe wydarzenie dla tamtejszych ludzi niż dla nas dzisiaj jest wsiąść w samolot i polecieć na przykład do Tajlandii. I ta kuracyjna sława trwa. Są oczywiście w Irlandii miejsca z piękniejszymi plażami, z ładniejszymi klifami, no ale otoczenie, architektura to jest, jak powiedziałem, Sopot albo i Ostenda nawet. Harbor to po angielsku port. Na szczęście nie jest to Pearl Harbor, więc nie interesowali się tym miejscem Japończycy. To jest po prostu Bray Harbor, miejski port. Ale jest tutaj coś jeszcze, co w nazwie ma słowo harbor i jest to rzecz znacznie słynniejsza niż ten w sumie dość skromny porcik. Zaraz koło portu mamy drugi harbor, mianowicie Harbor Bar. Miejsce legendarne, założone w roku 1872. Bywał tutaj i być może w tym samym miejscu stał i to samo w dłoni miał sam James Joyce. On w ogóle mieszkał w Bray, ale jako dziecko, więc wtedy nie pił piwa. Bywał tu jako osoba dorosła i zresztą opisał Harbor Bar w Finneganów Trenie, drugim swym najważniejszym obok Ulyssesa dziele. W roku, zdaje się, 2010 Lonely Planet ogłosił to miejsce najlepszym barem na świecie. Jeśli chodzi o wygląd, to wszystko się zgadza. Czy zgadza się również w sensie jedzenia, okaże się zaraz, bowiem właśnie na nie czekam. Czasami nie mamy przed Wami tajemnic, bo oto nasze zamówienie w komplecie. No, co tutaj się jada? No tutaj jada się po prostu fish and chips. Jeśli mowa o fish, to ona może być różna. W tym wypadku mamy morszczuka. Morszczuka, który u nas nie cieszy się najlepszą sławą, a to z powodu stołówek i takich filetowych kostek. Zmielony na miazgę morszczuk, tym nas kiedyś prześladowano, ale morszczuk to może być wspaniała ryba, jeśli jest świeża i dobrze zrobiona. Thank you. No i jest wszystko, co trzeba. Mianowicie mamy frytki, ale zobaczcie, one są
Mówię o ziemniakach ze skórkami. Do tego jest sos tatarski do każdej porcji i do każdej porcji jest pire z groszku. No i ciasto, które jest piwne i bardzo chrupiące, jest bardzo chrupiące. I teraz, jeśli ryba jest świeża, jeśli ją dobrze wcześniej posolono, to jest ekstatycznie proste i zarazem ekstatycznie dobre. Takowe jest. Cudne. Fish. Chips chyba też. To za momencik. Wzięliśmy jeszcze jedną rzecz. To jest bardzo śmieszna mieszanka, ponieważ oprócz chips, czyli oprócz frytek, mamy różne kawałki białej ryby, ale również krewetek i kalmarów. I to wszystko jest pokryte takim ciastem doprawionym chyba chili, tak. Czuję wyraźnie chili. Świeżutkie, proste, dobre. Są sytuacje, kiedy moja gadanina może być szkodliwa społecznie. I to jest właśnie ta sytuacja, ponieważ reszta cierpliwie czeka. A gorsze od braku fish and chips jest tylko zimne fish and chips. Finito. Do dzieła. Moi drodzy, majątek i posiadłość Kilradery. Początki z wieku XVII, z samego począteczku tegoż stulecia. No, dzisiejsza architektura to wiek XIX, styl elżbietański. To jest ogromne, piękne i ogromne, wspaniale utrzymane. Jest cały czas w rękach prywatnych, ale żeby coś takiego trzymać tylko dla siebie, to trzeba być minimum arabskim szejkiem. Więc chcę wam nie tylko pokazać piękną, historyczną posiadłość, ale chcę wam również pokazać pewien koncept, pewien sposób na utrzymanie takich właśnie majątków, sposób, który jest nie tylko dochodowy, ale który również jest niezwykle korzystny dla lokalnej społeczności. No, pokażę wam, jak się właśnie powinno to robić. A na razie spacer. Mamy park w stylu francuskim, czyli pięknie przystrzyżona trawa, równo przycięte klomby. Tutaj mamy główny budynek, zaraz za nim oranżerię i pomarańczarnię. Park to jedno, zresztą w tym budynku, który przed chwilą widzieliśmy, mieszkają gospodarze. Park można zwiedzać za niewielką opłatą, ale jest jeszcze mnóstwo ziemi uprawnej. Zatem przekształcono to wszystko w samowystarczalne gospodarstwo. Spójrzcie na ten mur. To nie jest ochrona przed intruzami, to nie jest ochrona przed kimś, kto mógłby tutaj przyjść na tak zwaną grandę. To jest miejscowy system uprawy. Wysoki mur, który chroni przed wiatrem, a w dodatku oddaje ciepło, dlatego że się nagrzewa kamień. No i tutaj mamy grządki, tutaj mamy mnóstwo jarzyn, ale mamy też sady. To jest sad jabłkowy, a co w nim? Kury. Tutaj również hoduje się zwierzęta. I to daje plony, którymi gospodarstwo się dzieli, które są na sprzedaż. Co sobotę jest tutaj organizowany targ, gdzie sprzedawane są nie tylko miejscowe płody rolne, również te pochodzące od okolicznych farmerów, ale również można codziennie na miejscu tych rzeczy spróbować. Gdzież zatem poza wspomnianym cotygodniowym targiem można kupić produkty na miejscu uprawiane i hodowane? Albo w miejscowej gastronomii, albo też w tutejszym sklepie. Zaczynamy od sklepu. Są tutaj i inne starannie wybrane produkty spożywcze, zresztą nie tylko, ale wszystko to, co pochodzi z tego gospodarstwa, jest bardzo wyraźnie oznaczone. No, mamy kącik z zieleniną i oznaczenia
grown here. Rukola, sałaty, szpinak, czosnek niedźwiedzi, rabarbar, cebulka, kolendra. Bardzo interesująca wydaje mi się zawartość lodówki, no bo jest tu z tego gospodarstwa również jagnięcina. No i mamy też, skoro jest gastronomia, nią się zajmiemy dogłębniej za chwilę. Skoro jest gastronomia, to jest i kuchnia. Skoro są produkty, to można też samemu coś gotować. No więc w lodówkach mamy dania gotowe. Tutaj powstałe na bazie miejscowych produktów. No więc to jest pomidorowo-paprykowo-wędzona, pieczono-czosnkowa, komosowa zupa. To jest krem z pieczarek. No i coś, co najwyraźniej łączy smak irlandzki i polski. Mamy zupę pomidorową. No to się bierze na wynos i odgrzewa w domu. A jak nie chcecie tego robić, no, to już za chwilę pokażę Wam, jak się je na miejscu. Jesteśmy w dawnej stodole. Kiedyś w niej przechowywano i młócono ziarno. To, jak się już domyślacie, restauracja. A ponieważ jest rano, więc mamy specjalną kartę śniadaniową. Oczywiście ważną pozycję w tej karcie zajmuje tradycyjne irlandzkie śniadanie. Bekon, kiełbaska, jajka sadzone, smażone grzyby i to wszystko, co tam jeszcze jest. Black pudding, white pudding, ale podobne możecie zjeść i w innych miejscach, choć trzeba zaznaczyć, że te wszystkie wędliny są tu na miejscu wyrabiane, a jajka są od tych kur, które się tam przechadzały wśród jabłoni. No ale wziąłem w związku z tym inne dania, takie bardziej sophisticated. Jedno znane również w Polsce i niezwykle popularne. To jest szakszuka. No, wiecie, Bliski Wschód, Maroko, Izrael, papryka, cebula, papryka stąd, pomidory stąd. Tutaj również są szklarnie. To jest posypane, tak, pistacjami startymi. Są 2 jajka w tym. I zaraz sprawdzimy, jaka jest ta mieszanka paprykowo-pomidorowa. Świetna. Świetna. Lokalny chleb, tutaj wypiekany. Masło się też przyda, ale jeszcze muszę Wam o tym opowiedzieć. To jest kapitalna kombinacja. Bazą jest ten właśnie chleb na zakwasie. To nie jest sodowy chleb. Do tego mamy smażone grzyby, które, jakbyśmy pompatycznie powiedzieli, spoczywają na łużeczku ze szpinaku. Mamy tutaj też pesto. Pesto. O, widzicie? Ono jest gdzieś tutaj, o, pod spodem. To jest pesto. No nie z Bazylii, bo nie jesteśmy w Ligurii. To jest pesto z tego, co było w sklepiku. Mianowicie z czosnku niedźwiedziego. Super. Posypane parmezanem, 2 jajka poszetowe, czyli jajka w koszulkach. Co najbardziej lubię robić w takiej sytuacji? No, lubię zrobić tak, żeby to się wylało pięknie, pięknie. Żółtko jeszcze płynne, ale całość nie jest już zbyt wodnista. Jeśli przychodzi mi na myśl coś podobnego u nas, no to takie miejsca widziałem w gospodarnej Wielkopolsce. A jakże? No na przykład folwark Wąsowo, ale takich starych majątków, często porzuconych, jest dość sporo na Dolnym Śląsku. Więc jeśli myślicie o kupnie jakiegoś pałacyku, to pamiętajcie, że nie wystarczy to odremontować i zrobić tam hotel. Trzeba mieć pomysł, a taki pomysł na całą ziemską posiadłość jest najlepszy. Wówczas człowiek zarabia i nie martwi się choćby cenami
ogrzewania. A jeśli podaje dobre rzeczy, jeśli uprawia dobre rzeczy, to wszyscy mają z tego pożytek. Boskie, boskie. Herbata. Nad całą okolicą góruje szczyt o nazwie Sugarloaf, czyli tłumacząc dosłownie bochen, albo też jakbyśmy powiedzieli po polsku głowa cukru. I u jej podnóża mamy takie oto cudo, mianowicie Powers Court Estate. To jest dawna rezydencja magnacka, dalej w rękach prywatnych, ale otwarta dla zwiedzających. Chodzi tutaj, myśląc o wspaniałości miejsca, nie tylko o ten budynek, ale przede wszystkim o to wszystko, co ową siedzibę otacza. Szanowni Państwo, oto pan Alex Slazenger, który pełni tutaj dwie funkcje. Po pierwsze jest ogrodnikiem, po drugie jest współwłaścicielem tego miejsca, jednym z dziedziców wielkiej fortuny. Jeśli gracie w tenisa, no to nazwa Slazenger nie jest wam obca. Alex, we are not only in one of the most beautiful gardens in the world, but also that's one of the most visited places in Ireland. Absolutely. So Powers Court Estate is an absolutely terrific spot. We get about nearly 500,000 visitors a year. We're an award-winning garden, so we were voted by National Geographic as the third best garden in the world. Only third? Only third. So we had Versailles Gardens in France, and we had Kew Gardens. So two big government gardens. We're a small private garden. And you are not government, you are private. Private. And the place is open for public. Absolutely. So this was a garden like this, it has to be sustainable. Yeah. So the family that we bought this estate from, we bought it in 1961. And the family, the Wingfields, were here from 1601, and they basically just run out of money. So they were looking to pass on the estate, not just for sale, not just for money, but somebody that was going to look after it. Yeah. So my grandmother, Gwen Slazenger, who was from a farming background, Yeah. saw the potential for the farming industry here, but also saw the potential for tourism. So 1961 was not a time to visit Ireland. We were nearly a third world country. Yeah. Tourism wasn't an industry, and she had the foresight to think, if we can make this commercial, if we can invite people to come into the gardens and they can pay, and then we can use that money to sustain ourselves, build it, maintain it, and bring it to its glory that it is now. You are a gardener because you have to, or you love to, or you want to? Absolutely love it. I couldn't be indoors. This is my office. If you can explain us shortly what kind of garden we have here. Of course, the beautiful. Yeah. What style it is? What type? So what we've come into, this is, as soon as you walk through the house here at Powers Court, this is what you see. This is the Italian style garden. Italian style. So the Wingfields were big into European culture and history and heritage. So they wanted to bring a bit of Europe to the wilds of Wicklow, to the wilds of Ireland. This garden was, creation of this started in 1844. It took 100 men 13 years to dig this garden out by hand. And it was completed in 1875. And in 1876, Italian gardening went out of fashion. So it was considered arrogant and pomp to have a garden like this. It's very, very formal. Italian gardens are based on symmetry, topiary. So topiary is the laurels. Yeah, but more formal than French? No, style? not as formal. What we have here is we have a different landscape. So we have a very formal garden, and we have an interaction with the greater Wicklow landscape. So this is man-made, and this is nature, and it ties in really nicely. Drodzy Państwo, na tej maleńkiej przestrzeni widzieliśmy wspaniałe ogrody w stylu francuskim, a teraz mamy prawdziwe cudo w stylu włoskim. Cudo,
to jest perełka. To jest jeden z najwspanialszych ogrodów na świecie. Jak słyszeliście, trzeci. It's great to be here. If we can walk, if we can show as much as we could. There is so many different styles. So many different styles from all across the globe. There's always something for someone here. Thank you very much indeed. You want to go and have a look? Yeah, thank you. W czasach zwierzchności brytyjskiej nad Irlandią przywożono tutaj z ówczesnego brytyjskiego imperium, a przecież było to imperium ogromne, największe na świecie, przywożono otóż różnego rodzaju rośliny i je sadzono. Tam kawałek dalej widziałem eukaliptusa, ale z powodów dendrologicznych myślę, że najciekawsza jest ta sztuka. To jest mianowicie sekwoja, drzewo wiecznie zielone, najwyższe na świecie. No więc to jest najwyższe, albo któreś z tych, bo sekwoi jest tu parę, najwyższe w całej Irlandii. Potwornie długowieczne, bo sekwoja może żyć 3000 lat, tak się ocenia. Ten okaz jeszcze jest interesujący z punktu widzenia historycznego. Otóż zostało to drzewo podarowane przez Wellingtona zaraz po bitwie pod Waterloo ówczesnym właścicielom rezydencji. Ale z sekwojowego punktu widzenia jest to młodzieniaszek. On się nawet jeszcze nie goli, no bo zostało to posadzone na początku XIX wieku. A cóż to 200 lat dla sekwoi? Nic. Ten fragment to ogród japoński, a w zasadzie europejska impresja na japoński ogrodowy temat. Chodząc tutaj i oglądając te cuda, cały czas nie mogę przestać myśleć o Zofiówce na Ukrainie, koło Humania, o tych wspaniałych ogrodach zrobionych pod koniec XVIII wieku nakładem Szczęsnego Potockiego. Zresztą mówiłem o nich Aleksowi i stwierdził, że pojedzie, jak tylko będzie można. Oby można było jak najszybciej. Na terenie posiadłości działa również hotel. No to nie jest ten zabytkowy budynek, który widzieliśmy. To jest w pewnym oddaleniu i budynek współczesny, choć postawiony w historycznym stylu. No są też tutaj dwa pola golfowe, bardzo słynne. No rozumiecie, ekonomiczna konieczność. Trzeba po prostu za coś, takie coś utrzymać. Hotel klasyczny, irlandzki, ale brytyjskie mają to samo. Jeśli są dobre, to mają ceremonię popołudniowej herbaty. To jest ceremonia herbaty albo ceremonia szampana. Jak widzicie, mój kieliszek na szampana jest pusty, gdyż wybrałem jako człowiek skromny herbatę. Menu herbaciane jest ogromne. Wziąłem po prostu Irish breakfast. Nie jest pora na breakfast, więc herbata jest bez śmietanki i bez mleka. To jest naprawdę doskonała herbata i wiem, co będę miał w mojej walizce. Maczanki w Polsce, nawet jeśli są tych samych firm, które operują globalnie, różnią się, są gorsze, dlatego że z badań marketingowych wyszło, że Polacy najbardziej cenią to, jak herbata parzy się szybko. I parzy ją za krótko, szybko się ma zabarwić i tyle. Więc jest tam mniejsza zawartość herbaty w herbacie. Więc jak chcecie dobre maczanki, kupujcie na przykład w Irlandii. No, ale tutaj nie tylko o herbatę chodzi. Chodzi o ceremoniał wielopiętrowy, dosłownie, no bo ta patera ma 3 piętra. Na górze francuskie czekoladowe ciasteczka, tutaj makaroniki egzotyczne, no bo to mi już nawet na odległość wydaje zapach marakujowy, no a to słynne irlandzkie skonsy. Obok do tego przeróżne dodatki, albo zwykłe masło, albo też lemon curd, czyli masło, które jest aromatyzowane cytryną. No do tego drzemiki, konfitury,
I zasadnicza część tego serwisu, w zasadzie od niej powinienem zgodnie z logiką opowieści konsumpcji zacząć, bo to się najpierw je, a potem słodkie, ale nie ma to większego znaczenia werbalnie. No więc co to jest? Coś, co również królowa angielska jadała po południu właśnie, czyli miękki chleb z uciętą skórką, w środku ogórek i jabłko, pikle ogórkowe i jabłko, w tym wypadku szynka i rozmaryn. Chleb ciemny, taki trochę pumperniklowaty, na tym wędzony łosoś. Irlandia i łosoś, również Szkocja i łosoś, również Alaska i łosoś, nie tylko Norwegia, to bardzo dobrze dobrane małżeństwo. Usiłuje rozwiązać ten węzeł gordyjski, tak. Stara szkoła składania serwetek, już jest ok. No więc łosoś wędzony kapary. Tutaj coś, co łączy nas niewątpliwie z Irlandią. Obok zupy pomidorowej, jak się okazuje, jadają oni również pasty jajeczne. To jest taka mięciutka bułeczka, brioszkowata, razem z jajeczną pastą. No i zaczynam właśnie od tego. Najpierw łyk herbaty. Doskonała porcelana, leciutka. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Pasta jajeczna, jak się patrzy. I jeszcze w dodatku z widokiem na bochen albo też głowę cukru. Takie majątki musiały być kiedyś gospodarczo samowystarczalne. No więc w tej części Power Skirt mieściły się młyny. To jest zresztą oryginalny budynek z XVIII wieku. No dzisiaj to już nie jest młyn, ale to miejsce nadal ma kontakt z ziarnem. Dawny młyn mieści destylarnię whisky. No, w Irlandii produkuje się whisky od niepamiętnych czasów. Samo słowo whisky jest przecież pochodzenia galickiego. Ale dzisiaj, myślę o ostatnich paru latach, mamy do czynienia z niezwykle ożywczym ruchem. Powstają jak grzyby po deszczu małe destylarnie, które robią butikowe rzeczy. To jest jedna z nich. Nazywa się Ferkulen. To jest pranazwa tego miejsca, bo bardzo podobnie po gelicku nazywała się tutaj niegdysiejsza celtycka osada, jeszcze przed przybyciem najpierw Normanów, a potem Anglików. Tutaj produkuje się dwa rodzaje whisky. Mianowicie whisky słodowe i whisky zbożowe. Czym te kategorie, mówiąc w skrócie, się różnią? Otóż whisky słodowa jest li tylko z jęczmienia. Natomiast whisky zbożowa może mieć dodatek jakichś innych ziaren, no na przykład kukurydzy. No ale skupmy się na jęczmieniu. Co teraz trzeba z tym jęczmieniem zrobić? Otóż trzeba go doprowadzić do stanu, gdy niemal zaczyna kiełkować, a następnie ten proces natychmiast przerwać. To się nazywa słodowanie. Na przykład Szkoci do suszenia tych ziaren, do przerwania tego procesu używają torfu. Irlandczycy nie. Stąd whisky irlandzka nie ma tego torfowego zapachu i smaku. I teraz te ziarna się miele, robi z nich coś w rodzaju pasty, miesza z wodą, dodaje drożdże, no i mamy zacier. I to jest proces fermentacji. Ale konieczny jest również proces destylacji. Ona się odbywa w tych przecudnie, jak wszystkie skarby świata, wyglądających alembikach. I teraz, żeby whisky mogła być nazwana whisky irlandzką, wszystko jedno, czy słodowa, czy zbożowa, ona musi być trzykrotnie destylowana. Musi być trzykrotnie destylowana i minimum 3 lata w beczkach w Irlandii dojrzewać.
Whisky szkocka najczęściej, bo tu są wyjątki od reguły, to dwukrotna destylacja, natomiast bourbon amerykański to najczęściej, tu również są wyjątki od reguły, to destylacja jednokrotna. No ale to, co z tych alembików wypływa, to jeszcze nie jest whisky. Wspominałem przed chwilą, że według miejscowego prawa, żeby whisky mogła się nazywać irlandzką, musi przebywać minimum 3 lata w beczce. Na terenie Irlandii, mówiąc Irlandia, mam na myśli całą wyspę, bo dotyczy to zarazem Republiki Irlandii, jak i Irlandii Północnej. Beczka. No bez beczki nie ma whisky. No więc jakich beczek się tutaj używa? Owszem, używa się również nowych beczek, takich jak te, nowych beczek z francuskiego dębu, w tym wypadku, ale niezwykle cenione są również stare beczki. Stare beczki mogą być po bourbonie z Kentucky, ale mogą być również po różnego rodzaju szlachetnych trunkach winnych, bo może to być sherry, może to być porto, może to być Madeira, może to być Amarone. No i jeszcze jedną ważną rzecz tutaj właśnie wypada wyjaśnić. Czym się różni whisky single malt od whisky blended? Otóż single malt to jest jeden zacier i dojrzewanie w tej samej beczce. Blended to jest kompozycja pochodząca z różnych beczek o różnym stopniu dojrzałości. Oto gospodarz tego uroczego przybytku, pan Jerry Ginty. Jerry, first of all, how to degustate whiskey correctly? How to do it? Well, you're in for a real treat. Robert, what you have in front of you here today is some of the best of Irish whiskey. Yeah. So we have a single grain, our own single malt here that we've made in Powerscourt, and we also have an 18-year-old single malt that you can see with a darker color. So what we do here really is that we pair up our whiskies with local meats and cheeses and our own honey from Powerscourt estate to really enhance the flavor and to really bring it out. No ice. No ice. Well, it's your prerogative. So we don't mind as long as you're drinking plenty of it. I'm not drinking whiskey with ice. If it's good whiskey, Yeah. just a few drops of water. But this is very interesting because let's explain about it. Let me explain this. So this is Newfield. This is Pucheen, as it's called in Ireland, and it basically means small copper pot. But this is the new still that has come off the distillation process. This is about 78% proof, and it's really sweet and really smooth. Oh yes. Well, that's it. You know, we use the very best of everything. Oh here. yes, but Yeah. People expecting color, deep color, and some producers are putting a caramel to the whiskey. Yeah. Is it your case or not? Well, I would like to say that if our whiskies are good enough, that you really don't need to use caramel. So the process here is that the new make is put into the barrels, and the barrels impart 60% of the color and the flavor into the whiskey. And that is the color that it is. So as you can see here with our own 4-year-old, that's the color that has come out of the barrel, and that's come from the natural wood itself. So when whiskey is good, you really don't need that color. And after 3 years and 1 day, once it's officially called whiskey, that it should have enough color itself to, you know, prove that it's worthy of a good taste. So. Are you drinking some cocktails with whiskey as well? Well, it's become more popular to have whiskey with cocktails now. So we do have our for Cullen Falls that's just launched into the States, and really that's aimed at the cocktail market. It's 50% malt, 50% grain. So some of that spiciness that you'd feel with the malt, but also the delicateness of the grain. So with a cocktail, it really brings out and enhances the flavor. The Latin name of whiskey is aquavite, but there is also Gaelic word for that, words for Yeah, so it's really quite interesting, and it's where the word whiskey came from. So it means Ishka Baha. So Ishka means water in Gaelic, and Baha means life.
So Ishkabaha would mean water of life, the same way eau de vie or aqua vitae. And basically it was pronounced with an F. And then when the Vikings came in, they changed it to a W, so it changed to whiskey. So that's where we get the traditional name for the spirit that we taste today. Drodzy Państwo, to jest woda życia. Przy okazji to jest pewnego rodzaju duma narodowa. I nawet jeśli nie pijecie alkoholu, to warto szanować ten trunek. On ma naprawdę niezwykle długą tradycję i jest podniesiony tutaj do rangi dzieła sztuki. A jeszcze jedna ważna rzecz. Dlaczego im starsza whisky, tym droższa? Co roku 2% z beczki mniej więcej paruje. No więc policzcie sobie, ile zostaje w beczce po 20 latach. I'm talking about that one which evaporates from the barrel. Is Angel? Yeah, it's called the Angel Share. Angel and Share. We lose about 2% each year, Robert, in the Angel Share. And that's the natural maturation process. So when this beautiful new make is put into the barrels at about 63%, that it penetrates into the wood. So the wood imparts some of its color and some of its flavors. So whether that's a sherry barrel or whether that's a French barrel, that's where it gets that beautiful color from. Przyjemnie jest żyć w świecie, który wierzy w to, że również aniołowie piją whisky. Okay, let's start to drink. So in Ireland, we say, you know, you can drink whiskey any way you want, but we do have a national salute here. Sláinte. Sláinte. Life and good health.